Jeżeli interesujecie się klawiaturami gamingowymi, to o KD87A od Dark Project na pewno już słyszeliście. Jest to świetna klawiatura w cenie 200 zł, która cieszy nie tylko swoim wyglądem, ale też bardzo przyjemną pracą. A teraz odkładamy ją na bok, dlatego że Dark Project podesłało mi do testów coś jeszcze fajniejszego w cenie wyższej o zaledwie 20 zł. DPO87. Taką nazwę nosi nowa klawiatura od Dark Project, która jest następcą KD87A. Jest to model o bardzo podobnej konstrukcji, jednak z drobnymi zmianami. Dostępny jest on w nowych wariantach kolorystycznych, a ten, który widzicie u mnie, to Night Sky. Ta nazwa nie wzięła się znikąd, ponieważ nawiązują do niej wzory nadrukowane na 3 klawiszach: Enter, Spacja oraz Escape. Jeżeli jednak takie wzory to dla Was za dużo i chcielibyście coś bardziej standardowego, to w pudełku obok keycap pullera i instrukcji znajdziecie także dodatkowe nakładki bez motywów. Mi osobiście wzory bardzo się podobają i nie zamierzam ich zmieniać, ale nie ma co ukrywać, że dorzucenie dodatkowych keycapów jest bardzo fajnym dodatkiem, który pozwala na delikatną personalizację klawiatury zaraz po wyjęciu z pudełka, więc za to plus. Ogólnie klawiatury Dark Project według mnie zdecydowanie wyróżniają się swoim wyglądem, oferując sporo różnych ciekawych opcji kolorystycznych i szczerze mówiąc w ogóle ciężko było mi się zdecydować, który wariant DPO87 chciałbym przetestować, bo każdy wygląda naprawdę ładnie i może się wyróżnić na biurku. Swoją drogą spójrzcie tylko, jak ta klawiatura idealnie pasuje do mojej tapety, którą wygenerowałem sobie w sztucznej inteligencji jeszcze miesiąc przed tym, jak w ogóle dostałem propozycję testów. Już lepiej tego chyba dopasować się nie da. Jest to klawiatura TKL, czyli pozbawiona panelu numerycznego, którego to mi niestety osobiście troszkę brakuje. Design floatki na pewno już zauważyliście, a dla tych, co nie wiedzą, co to oznacza, jest to po prostu sposób konstrukcji klawiatury tak, aby switche po bokach były odsłonięte. Keycapy to największa różnica w stosunku do KD87A. Mają teraz profil CSA, a ich krawędzie są dosyć mocno zaokrąglone. Wykonane są w technologii Double Shot z tworzywa ABS i daje nam to pewność, że symbole na nich nigdy nie ulegną wytarciu. Wyjątkiem są jedynie keycapy ze wzorami, czyli Escape, Spacja i Enter, które to nie są double shotami, ponieważ grafika na nich naniesiona jest metodą sublimacji. Wykonanie klawiatury jest najprościej mówiąc solidne. Nic się nie wygina, nie trzeszczy, a metalowy top sprawia, że nawet uderzenie pięścią nie powinno wyrządzić wielkich szkód, gdy denerwują Was koledzy z teamu. Aczkolwiek nie sprawdzałem tego osobiście i Wam też nie polecam tego robić. Spód klawiatury oraz krawędzie są plastikowe. Gumki antypoślizgowe znajdują się na każdym rogu oraz na podnóżkach do regulacji kąta nachylenia, więc klawiatura podczas rozgrywki stoi stabilnie i nie jeździ po biurku, niezależnie czy leży bezpośrednio na blacie, czy może na podkładce. Kabel w sztywnym oplocie o długości 1,8 metra przymocowany jest na stałe i możemy go wyprowadzić na górze w 3 miejscach dzięki kanałom na spodzie. Mimo że po legendach na keycapach tego nie widać, to klawiatura ma także skróty multimedialne oraz funkcyjne, których to opisy znajdziemy w instrukcji. A teraz przejdźmy do switchy, czyli jednej z największych zalet tej klawiatury. Noszą one nazwę Gems Saphir i są autorską konstrukcją Dark Project. Charakteryzują się liniową pracą oraz fabrycznym przesmarowaniem, a ich klik jest gładki i fajnie brzmiący, co zaraz usłyszycie. Ponadto przesmarowane są również stabilizatory, którym osobiście nic nie mogę zarzucić. Z DPO87, tak samo jak i z poprzedniego KD87A, korzysta się naprawdę bardzo przyjemnie, szczególnie w tej półce cenowej, niezależnie czy więcej na komputerze pracujecie i piszecie, czy może też gracie, te klawiatury naprawdę są przyjemne w użytkowaniu. Aplikacja od czasów KD87A nie uległa zmianie, a więc nadal mamy do czynienia raczej ze średnio wyglądającym interfejsem, a na dodatek layout klawiatury na podglądzie nie zgadza się z rzeczywistym, ale mimo to jej funkcje działają.
Możemy skonfigurować przeróżne makra, a także dostosować podświetlenie RGB i dostępnych jest tutaj kilka różnych efektów i zależnie od wybranego można też zmieniać prędkość, jasność, kierunek czy kolor. Fajnie, że jest też 5 profili customowych, w których kolor każdego klawisza możemy dowolnie dostosować wedle własnych potrzeb. Ostatnio, o czym jeszcze nie powiedziałem, to że klawiatura ma odświeżanie na poziomie 1000 Hz oraz N-key rollover, co oznacza, że po wciśnięciu wielu klawiszy naraz każdy z nich zostanie zarejestrowany przez komputer. No i podsumowując, DPO-87 to według mnie kolejna świetna klawiatura od Dark Project. Jest to niemal ta sama konstrukcja co KD87A, jednak ze zmienionymi keycapami, teraz o profilu CSA oraz z nowymi wariantami kolorystycznymi, które posiadają nakładki nie tylko w jednolitym kolorze, ale także dodatkowe z nałożonymi wzorami. No i według mnie to sprawia, że klawiatura może jeszcze bardziej wyróżnić się na biurku oraz przypaść do gustu osobom, które wolą jakieś bardziej szalone kolorystycznie warianty niż klasyczne czarne bądź białe klawiatury. Ponadto dobrze brzmi, przyjemnie się na niej pracuje i gra, a to wszystko w cenie 200 zł. Link do sklepów, gdzie możecie ją kupić, znajdziecie w opisie pod filmem, jak również do mojego TikToka, na którego bardzo Was zapraszam. No i jeżeli dotrwaliście do końca tego materiału, to polecam zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zostawić łapkę w górę, no i do zobaczenia w następnych materiałach.